Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Yixing to małe miasteczko znajdujące się we wschodnich Chinach, które słynie obecnie z wyrobów ceramicznych. Znajdują się tam złoża gliny, które historią swoją sięgają już 350 milionów lat i właściwie nie byłoby w tym nic nietypowego, gdyby fakt, że taka glina nie występuje nigdzie indziej na świecie. I dziś chciałbym Wam o niej opowiedzieć i pokazać, jak wybrać i jak zadbać o czajniczek, który będzie nam służył długie pokolenia nawet. Wyróżniamy podstawowe 3 rodzaje gliny z Yixing, która służy do produkcji czajniczków. Przede wszystkim najsłynniejsza Zisha, czyli glina, która wypala się, bo oczywiście one na surowo nie wyglądają, tak? Która wypala się na kolor brązowo-purpurowo-fioletowy. To jest taka najbardziej znana, najbardziej słynna. Na pewno widzieliście ten kolor, no, troszkę kojarzy mi się z takim brązowo-czekoladowym bakłażanem właściwie, można powiedzieć. Taki kolor gliny. Kolejna z nich to jest Zusha, czyli glina, która wypala się na taki kolor ochrowo-purpurowo-brązowy nieco. Ta jest z kolei najpowszechniej spotykana, ponieważ najbardziej poszukiwana jest ta pierwsza, ale ta, no, złoża właściwie się kończą, a o dziwo najczęściej możecie znaleźć właśnie glinkę w tym kolorze i czajniczki właśnie w tym stylu. No i ostatnia, Duan, która z kolei jest gliną już w różnych kolorach, można by powiedzieć. Najpowszechniej jest taka żółtawa, nieco zielonkawa, ale przez dodatek tlenku magnezu może być niebieska, albo przez dodatek tlenku kobaltu robi się ją taką praktycznie czarną. Ona jest również stosowana często do robienia aplikacji, ponieważ można zrobić czajniczek wielokolorowy. Niektórzy robią tak, że glinę zbierają razem, nie mieszając jej, ale formując w ten sposób, że po wypaleniu powstają smugi, mazy, gdzie widać poszczególne rodzaje takiej gliny. Można również na samej powierzchni czajniczka zrobić ozdoby doklejone, właśnie wykonane z innej gliny i taki duan najczęściej do tego służy. No, to jest glina, która nadaje się właściwie do robienia czajniczków o grubszych ściankach. Jeżeli szukamy czajniczka bardzo delikatnego i cieniutkiego, to będzie najprawdopodobniej glinka Zusha albo Zisha. Tutaj mamy te grubsze ścianki, to jest do takich już wysoko fermentowanych herbat, do czarnych, do czegoś po prostu, co wymaga dużej, wysokiej temperatury, ponieważ ta glina bardzo mocno ją trzyma. Możecie zauważyć też, że takie czajniczki mają różne kształty, no i właśnie najczęściej wiele wariacji jest przy okazji tej gliny, która może mieć różne kolory, różne formy, różne kształty. No i zostaje jeszcze jedna glina, 4., która jest bardzo rzadko spotykana. No i właściwie niektórzy jej nawet nie zaliczają do tego grona, tylko jako pododmianę. Da Hong Pao. To słowo znacie, to jest nazwa również bardzo szlachetnej herbaty niebieskiej, wielka czerwona szata, i tym słowem również określa się jeden z rodzajów gliny, który wypala się na krwisto-czerwony kolor, ponieważ zawiera bardzo dużo tlenków żelaza. No i jest to właściwie unikat, rarytas, a właściwie też nie do końca jest ceniona, ponieważ jej wartości użytkowe są trochę niższe niż no, jej rzadkość. Właśnie dlatego jest tak, powiedzmy, cenna, bo jest rzadka, ale herbaciarze wolą używać jednak czegoś bardziej praktycznego. Przy wyborze nowego czajniczka z gliny Yixing należy się kierować kilkoma ważnymi przesłankami. Żeby nasz czajnik dobrze nam służył, musimy zwrócić uwagę na jego wykonanie. Możecie znaleźć różnego rodzaju formy, modele. Głównie różnią się kształtem dzióbka, uszka, wieczka. Takie najczęściej spotykane i najbardziej popularne to nawiązujące trochę do formy kuli, gdzie one praktycznie są kuliste, no nie licząc oczywiście wystających elementów, lub takie bardziej tradycyjne, gdzie już bardziej jest zarysowany sama pokrywka, gdzie dzióbek jest już bardziej wysmukły, trochę wyciągnięty. To akurat nie ma tak wielkiego znaczenia. To jest cecha, która powinna nam się po prostu podobać. Ten czajnik musi być estetyczny. Jeżeli badamy go pod tym kątem, to musimy oczywiście zwrócić uwagę, czy wszystko jest proporcjonalne. Czy odpowiednia wielkość jest kuleczki na wieczku w porównaniu do reszty korpusu całego brzuśca, bo tak to się nazywa, do całego brzuśca czajniczka, czy ogólnie prezentuje się on symetrycznie. I jeśli już przy symetrii jesteśmy, trzeba spojrzeć na niego z góry, ponieważ może się zdarzyć, zwłaszcza przy takich tańszych, gdzie jest to taka bardziej masowa już produkcja, że nie ma symetrii. Musimy spojrzeć dokładnie na niego od góry i zobaczyć, czy sam wylew, czyli ten dzióbek oraz uszko, uchwyt,
są w jednej linii z kuleczką na wieczku i z dziurką, która w tej kuleczce jest. Także patrzymy z góry, sprawdzamy, czy jest jedna linia. Jeśli to jest spełnione, no to już wiemy, że przynajmniej coś mamy ok w tym czajniczku. Następny krok, sprawdzamy, czy ten czajniczek ma te charakterystyczne cechy, które powinna ta forma mieć, związane właśnie z widokiem już od boku. Czyli po pierwsze sprawdzamy, czy wylew czajniczka jest nachylony pod kątem około 45 stopni do głównej osi czajniczka. Jeżeli byśmy sobie tutaj przez tę kuleczkę puścili linię, to tutaj wylew powinien mieć około 45 stopni. Tutaj taki kąt, wyobraźmy sobie. Następna cecha, tutaj uszko, czyli uchwyt, powinien być troszeczkę wyciągnięty w dół. I to jest ta sama linia, która wyciąga tutaj z kolei wylew do góry. Oczywiście nie jedna linia, tylko równoległa, ale to musi być mniej więcej ten kąt. Tutaj czajniczek tak jakby całym swoim kształtem wędruje w górę, a tutaj w dół. To jest taka już cecha estetyczna, ale to cechuje właśnie takie mistrzowskie czajniki. O, na tym to świetnie widać. Tutaj jak widzicie ten dzióbek, rączka, dzióbek z tej strony, dokładnie schodzi w dół, dzióbek do góry, idealnie. Zwracamy uwagę, patrząc na czajniczek z góry, czy uchwyt tutaj w tym miejscu jest węższy niż na dole. To jest taka też cecha szczególna. Jeżeli spojrzymy tak jednym okiem, powinniśmy, patrząc na uchwyt z góry, widzieć również dolną część uchwytu, ponieważ ta górna część jest węższa nieco. Tutaj jest to zachowane. Kolejna sprawa, kiedy na przykład, no oczywiście przy tym czajniczku to nie zadziała, bo on ma inną formę wieczka, ale jeżeli mamy taki typowy czajniczek na przykład, sprawdzamy, czy jeśli położymy kciuk tutaj w tym miejscu, gdzie łączy się uchwyt z brzuścem, jeżeli damy tutaj kciuk, powinniśmy z automatu trzymać wieczko. To nie powinna być zbyt długa przestrzeń, odstęp między wieczkiem a właśnie punktem łączenia. Tutaj oczywiście zwracamy uwagę na łączenie tych poszczególnych elementów ze sobą, czy to jest zaokrąglone, gładziutkie, czy nie widać takich podstawowych błędów w pracy garncarza, ale tu raczej wszystko jest ok. Kolejna ważna sprawa, jaką musimy sprawdzić, to jeszcze na razie są testy na sucho, bo później używa się do tego wody. Ważna kolejna sprawa to taka, czy wieczko jest odpowiednio dopasowane. Pamiętajcie o tym, że glina Zixing ma tę cechę, że ma niewielką kompresję, skurczliwość w czasie wypału. Krótko mówiąc, przy gorszych glinach może być tak, że coś ulepimy, a gdy to wypalimy, to będzie mniejsze, ponieważ się ściągnie. To się dzieje z każdą gliną, ale ta charakterystyczne ma to, że właśnie niewielki jest tego stopień. Dzięki temu można zrobić bardzo dopasowane wieczko. Więc sprawdzamy po pierwsze, poruszamy czajniczkiem na boki i nasłuchujemy, czy nie grzechocze za bardzo, czy to wieczko nie jest za małe po prostu, czy nie lata wewnątrz. No oczywiście musimy też sprawdzić, czy w miarę wchodzi, bo może być też sytuacja, kiedy ono jest za duże i jest powiedzmy niewygodne i gdzieś się tam bardzo obciera, klinuje, blokuje. Wiadomo, nie można tego robić na siłę, bo pęknie. Jeżeli jesteśmy już przy wieczku, to zwróćmy uwagę, że jeżeli byśmy powiesili na przykład taki czajniczek na palcu, to wieczko nie spada. Ono oczywiście jak potrząśniemy, to wypadnie w końcu, ale powinno być to w ten sposób wyważone, że cała bryła tego czajniczka ma środek ciężkości w ten sposób, że wieczko nigdy nie będzie wypadało, ponieważ nie będzie bardziej niż w pionie, nie wyleci. Przynajmniej tak powinno być w takich czajniczkach. Tutaj warto spojrzeć też na pieczęć, ponieważ zawsze jest znaczek gmerek tak zwany, czyli pieczątka odciskana przez garncarza i ona jest nie tylko na dnie czajniczka, ale również znajduje się zwykle na wieczku. To trzeba zauważyć, ona nie jest zawsze taka sama, to są zwykle dwie pieczęci mówiące to samo, ale mające inny kształt, ta zawsze jest mniejsza, ale generalnie to zapewnia nam pewność taką mamy, że to jest komplet, że nikt jakby nie dopasował z jakichś potłuczonych czajników, ponieważ to mistrz, który wykonuje ten czajniczek, robi tak, żeby wieczko pasowało do brzuśca. Jeśli w czasie wypału na przykład pęknie wieczko, ktoś mógłby z innego czajnika wziąć wieczko i sprzedamy tym Europejczykom, nie poznają się na przykład. No, warto wiedzieć i zwrócić na to uwagę, czy nie jest to jakiś wybrakowany komplecik, który komplecikiem nie jest.
Zanim zaczniemy używać naszego nowego czajniczka, musimy go przygotować. Glina Zisza ma system porów, który wymaga tak jakby uruchomienia ich do pracy. To oczywiście jest warunek hodowania czajnika. No i jak to zrobić? Jest kilka metod. Właściwie najbardziej popularne są dwie. Jedna tradycyjna, bardziej żmudna, długotrwała i wymagająca więcej pracy i zachodu, a druga prostsza, szybsza i bezproblemowa. I my oczywiście wykonamy tą pierwszą, trudniejszą. Może opiszę w takim razie, jak wygląda ta łatwiejsza, bo później pokażę Wam, jak wygląda trudniejsza. Taki czajniczek musi zostać namoczony. Na początek wlewamy do niego wodę w temperaturze pokojowej i zostawiamy na 4-5 godzin. Później wodę wylewamy, wlewamy wrzątek. Pozostawiamy w czajniczku, aż wystygnie zupełnie. Wylewamy, wsypujemy herbatę, na której będziemy hodować czajniczek. Zaparzamy ją i pozostawiamy ten napar parzący się, aż ostygnie do temperatury pokojowej. Zlewamy herbatę, zaparzamy ponownie te same fusy i znów zostawiamy, aż wystygnie zupełnie. No i wtedy wyrzucamy oczywiście napar herbaciany i fusy i czajniczek jest jakby gotowy do użycia. Dlatego my teraz zrobimy metodę trudniejszą, dłuższą i bardziej skomplikowaną. Trzeba czajniczek ugotować w herbacie. To jest ciekawe, fajne i wesołe. Taki czajnik musimy umieścić w garnku. Umieszczamy go w garnku, ale trzeba zadbać o to, żeby wieczko było zdjęte i żeby woda była również wewnątrz czajnika. To wieczko nie może w czasie gotowania się tłuc o czajnik, ponieważ może się potłuc, uszkodzić, dlatego też gotowanie nie może być zbyt intensywne. Proces ten polega na tym, że musimy ugotować od zimnej wody, ponieważ gdy wlejemy gorącą, za szybko się to stanie. On musi wypić trochę tej wody, musi powolutku się podgrzewać cała struktura czajniczka i w ten sposób zagotowujemy go i gotujemy na niezbyt dużym ogniu przez godzinkę, dwie. Później zdejmujemy to z ognia i pozostawiamy, żeby sobie tak namakało przez około 2 dni. Następnie wodę zmieniamy. Oczywiście wsypujemy wcześniej herbatę, na której będziemy to gotować, bo gotujemy czajnik w herbacie. Dajemy nową porcję herbaty, znów to gotujemy około 2 godzin i znów zostawiamy na dzień lub 2. No i wtedy dopiero czajniczek będzie gotowy. Możemy go nie zostawiać w garnku z wygotowaną herbatą, możemy go wyjąć, ale w tym celu musimy zadbać, żeby to, w czym się gotował, było wewnątrz, ponieważ jeżeli go wyciągniemy i odstawimy na te 2 dni, żeby sobie nasiąkał, musi mieć czym nasiąkać. Ja polecam zostawić go po prostu w garnku. No, myślę, że dużo miejsca to nie zajmuje. 2 dni można poczekać spokojnie. Glina z rejonu miasta Yixing jest najlepszym surowcem do produkcji ceramiki do herbaty. To unikalne cechy tej gliny pozwalają hodować naczynie, co jest bardzo nietypową i bardzo pożądaną przez herbaciarzy cechą właśnie w czajniczkach herbacianych. Wynika to z systemu mikroporów, które znajdują się w glinie już po wypaleniu samego wyrobu ceramicznego. Dzięki temu herbata jest w stanie naciągać się naparu i w swoich strukturach więzić go na bardzo długo, ponieważ są to naprawdę niewielkie pory, gdzie ruch wody, wymiana, parowanie, wysuszanie trwa naprawdę długo, dzięki czemu napar herbaciany przekazuje swój aromat czajniczkowi i okazuje się, że nawet po wielu latach użytkowania regularnie tego czajniczka można zaparzyć samą wodą pusty czajnik i tak czuć bardzo wyraźny, intensywny zapach herbaty, która cały czas jest tam parzona. Stąd czajniczki z takiej gliny są zwykle dedykowane jednej konkretnej herbacie albo jednemu rodzajowi herbaty. Zwykle chodzi tutaj o oolongi albo herbaty czarne. Na zielonych raczej nie słyszałem, na puerach też trochę trudno. Zwykle właśnie oolong, czy to nisko fermentowany, czy to wysoko fermentowany, podprażany. Trzeba sobie już wybrać, co będziemy tam używać. Taka glina występuje w ogóle naturalnie w takich niezbyt grubych warstwach. Stąd, aby pozyskać surowiec, należy wydobyć całą dużą bryłę, która z kolei jest po przeschnięciu odłupywana, tak żeby po kolorze, rozpoznawszy właściwą warstwę, można było wyodrębnić to, co trzeba. To z kolei zalega sobie na
na powietrzu, w warunkach atmosferycznych nawet kilka lat, po to, żeby wiatr, deszcz, słońce rozkruszyły tę bryłę do wielkości właściwie ziaren fasoli. Następnie jest to zbierane, mielone, wsypywane do wielkiego naczynia, gdzie jest zalewane słodką wodą i tak sobie stoi, aż odpowiednio namoknie. Później woda jest zlewana, całość lekko przesuszana na słońcu i kolejno dzielona później na bloki. Taka glina musi być później przez kilka tygodni nawet ubijana takim specjalnym drewnianym tłuczkiem, co sprawia, że bańki powietrza wydostają się z niej i ona ma wtedy taką strukturę jedwabiście gładką, jest bardzo delikatna i łagodna. Z tego później formuje się podłużne płaty, czasem od wzorów, i dopiero wtedy klei się właściwie czajniczek, opłukując go odpowiednio, nadając mu kształt. No i w tym już szkolą się mistrzowie. Historia gliny w Ixi wiąże się z postacią tajemniczego mnicha, który ni stąd ni zowąd pojawił się w spokojnie żyjącej sobie wiosce i wyglądał, jakby był szalony. Opętańczo plątał się po całej wsi, wołając: szlachetna glina, bogactwo, bogactwo, szlachetna glina. I miejscowi tak nie za bardzo zwracali na niego uwagę. No ale w końcu byli zaciekawieni postacią przybysza, który wyglądał co najmniej i zachowywał się dziwacznie. W końcu, gdy zebrała się grupa ludzi wokół niego, on ruszył w góry. Poszli zaciekawieni za nim, on wciąż wykrzykiwał niezrozumiale. I w pewnym momencie zniknął za rogiem, za skałą i zniknął. Wszyscy przyszli, szukali, rozglądali, ale nie było mnicha. Zniknął nagle, ale zobaczyli wgłębienia w ziemi, gdzie rozpoznali glinę, której dotąd nie używali, ponieważ samo to miasto zajmowało się wyrobem ceramiki już od bardzo dawna. Już nawet 5000 lat temu są znalezione pierwsze ślady właśnie działalności ceramicznej w tym regionie, ale to była jakaś nowa glina, zupełnie nieznana, obca. Wyglądała oczywiście normalnie, ale po wypaleniu dawała właśnie taki fioletowawy, brązowy kolor i była to właśnie glina Żisza, która od tej pory była tam znana. Już w dynastii Tang popularnie wytwarzano z tamtej gliny różnego rodzaju utensylia do herbaty, ale nie było jeszcze słynnego mistrza, który dopiero pojawił się wraz ze studentem z zamożnej rodziny, który przyszedł pobierać nauki w miejscowym klasztorze. Ten przyjechał ze swoim sługą Gongcunem. No i Gongcun nie za wiele miał do roboty, ponieważ jego mistrz pogrążony był, mistrz pan pogrążony był w nauce, a on zauważył, że mnisi wyrabiają piękne naczynia z bardzo nietypowej gliny. Bardzo ich prosił, żeby nauczyli go swoich technik, tajemnic wyrobu tych naczyń, ale oni bali się, że jeżeli wyjdzie to poza klasztor, oni mogą stracić swoje źródło dochodu, ponieważ nagle zaczną wyrastać różni garncarze świeccy. Stąd odmówili nauki Gongcunowi, więc on udawał, że się tam czymś zajmuje, że pomaga, że pracuje, ale bardzo bacznie podglądał mistrzów, jak to tutaj wyrabia się tę glinę. I postanowił wreszcie, że jest gotów wykonać swój pierwszy czajniczek według własnego projektu. Nie miał jednak dostępu do gliny, ale zauważył, że mnisi dzień w dzień myją ręce w jednym zlewie. Pomyślał, że może tam znajduje się nieco gliny. I ku jego zaskoczeniu warstwa gliny na dnie zlewu była tak grubaśna, że musiał ją wybierać łychą drewnianą, oczyszczać, oddzielić od różnych jakichś śmieci i w ten sposób uzyskał materiał na swój pierwszy czajniczek, który notabene stoi do dzisiaj w muzeum. Miał bardzo nietypową formę. Gongcun wprowadził czajniki bardzo proste i nawiązujące do różnych naturalnych form. On właśnie przypominał, jakby był pokryty korą drzewa. Niesamowite i dopiero właśnie od tego czasu, od wyrobów Gongcuna, ta ceramika pojawiła się na dworze cesarskim i była bardzo szeroko ceniona. Później przyszły czasy handlu z Europą. Okazało się, że razem z herbatą do Europy dotarły również te słynne czajniczki i bardzo się spodobały. Do tego stopnia się spodobały, że Europejczycy nazwali to czerwoną porcelaną i nawet próbowali sami naśladować i podrabiać, ale niestety jedyne, co my potrafiliśmy, to zrobić czerwoną cegłę, która zupełnie nie ma nic wspólnego z takim czajniczkiem, ani z jego unikalnymi cechami.
A później czajniczki robiły się coraz mniejsze. Teraz już jak widzicie są to raczej takie 150 ml około. No i robiły się coraz popularniejsze. Ich sława sięgała daleko. Pojawili się różni podrabiacze. Dzisiaj jest już wielu mistrzów, którzy różne przygody tam mieli, prawda? Zmieniała się system, ustrój w Chinach. Oni mieli raz lepiej, raz gorzej, raz był lepszy rynek na czajniczki, raz gorszy. Teraz znowu jest renesans tych czajniczków, ponieważ przybywa mistrzów, rynek jest otwarty, ludzie zachodu kochają te czajniczki do tego stopnia, że najsławniejsi mistrzowie potrafią swoje czajniki sprzedać nawet za $2 miliony za sztukę małego czajniczka. Niesamowita sprawa. No i pojawiają się też postarzacze czajniczków. To jest ciekawe, tak jak czajniczek należy wcześniej przygotować do użycia, czyli ugotować, oni robią to gotując go nie tylko w herbacie, ale również w starym żelazie. Tutaj się wrzuca jakiś łańcuch, kawał gwoździa, cokolwiek. Do tego dorzucają ziemi i po długim gotowaniu taki czajnik zaczyna wyglądać, jakby był używany przez 70 albo 100 lat. Wystarczy podrobić pieczęć i można sprzedawać jako oryginał. Myślę, że warto zwrócić uwagę, czy ktoś nie próbuje nas oszukać, ale jeżeli będziecie mieli wystarczająco dużo środków, żeby zaopatrzyć się w jakiś naprawdę zabytkowy, antyczny czajniczek, to myślę, że znajdziecie również środki na rzeczoznawcę. Pamiętajcie, że czajniczek, który już raz został użyty, przygotowany do użycia i jest hodowany, musi być już hodowany zawsze. Okazuje się, że te mikroszczeliny, mikropory lubią się z czasem wielu lat nieużywania powiększać. Czajnik robi się matowy, czajnik zaczyna w końcu pękać. Najstarsze zabytki, które w niektórych muzeach się znajdują, mają również przypisanego pracownika, który parzy co jakiś czas w nich herbatę. Wyobraźcie sobie takie antyczne czajniczki, które wciąż są w użyciu. Jak bardzo pyszna musi być herbata zaparzona właśnie w czymś takim. Pamiętajcie także, że czajniczki uwielbiają, żeby je głaskać. Pot i tłuszcz z naszych dłoni nadaje im połysku i konserwuje. Głaszczcie swój czajniczek jak najczęściej, paszcie w nim jak najczęściej. No i opisujcie, jak używacie swojego czajniczka, co hodujecie, jakie czajniczki macie, gdzie kupiliście. No to czekamy na Wasze komentarze i wiadomości jak zawsze. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.